Witajcie telewidzowie. Ja zdążyłam przynieść śniadanie, wykąpać się. Dzień dobry. A ktoś tutaj jeszcze troli. Drzemka była godzinna, tak? Z rana. Wstajemy. Pobudeczka. Ciepłe jajeczko. U nas śniadanie już zjedzone, spakowaliśmy też nasze plecaki i wyjeżdżamy z tego hotelu. Znacie historię, bo musimy się z tego hotelu wyprowadzić, bo pani sobie wyjeżdża na jakieś wakacje, więc musimy na jedną nockę zmienić. Pójdziemy albo tutaj, naprzeciwko, albo pojedziemy do miasta z jakieś 2 kilometry. Marcin ma ochotę dzisiaj na piwo, więc chyba miasto. Chyba miasto, tak, bo tam stąd trzeba dojechać skuterem, a tam na miejscu nie trzeba by było jeździć skuterem. Także na wieczór może jakieś piwo. No, czemu nie? Jest tutaj klimatycznie, kilka takich miejscówek. Masz ochotę pośpiewać karaoke? Nie no, może później, ale na pewno nie do pierwszego. Ale też nam przestało padać, bo sporo padało i też widzimy, że się rozjaśnia, więc jedziemy. No, jedziemy gdzieś tam i popływamy sobie dzisiaj. A tak wyglądał nasz pokój za 300 000 dongów, czyli 43 zł ze śniadaniem. Śniadanie jedliśmy dzisiaj w pokoju, jak widzieliście. No, ja tam spałem dłużej dzisiaj, ale spoko. I jeszcze mamy w cenie tego pokoju basen. Z pięknymi widokami tutaj dookoła góry, tarasy ryżowe. O, a to nasza szefowa podjechała. Pozdrawiamy! Zostawiamy widoki z tego tarasu i jedziemy do miasta. Gotowa? Och, ciężko mi stąd wyjść. Podoba mi się tutaj. Wyprowadzamy się już z tego hotelu, zapłaciliśmy pani nam dała jeszcze butelkę wody na drogę, mówi weźcie sobie wodę, jak będziecie pływać łódką, tam jest drogo, to tutaj macie ode mnie za darmo. Także miło, prawda? Bardzo miło, tak. Nas pożegnała, wycałowała tam, mówi do zobaczenia następnym razem. Także super, że wybraliśmy ten hotel i czujemy się naprawdę tak gościnnie, fajnie i dobre śniadanko. My gotowi do wyjazdu, jeszcze Mari siada z 2 plecakami, jeden na kolano, ja już mam też tutaj 2 zapakowane. Lecimy. Siadać? Siadaj, jedziemy na Trzymasz? jakąś kawę i coś tam sobie wynajmiemy w centrum, bo jeszcze nie mamy pokoju. Jest? Dobra, niedaleko, 5 minut i będziemy. Mari znalazła takie miejsce na kawę, tak się nazywa, no właśnie przy takiej rzece. Fajny klimacik, patrzcie, stąd się wypływa łódkami też na jakieś tam jaskinie, można tam dalej popływać. Pan tutaj nam przetarł stół, bierzemy sobie jakąś kawę i wybierzemy jakiś hotel na dzisiaj. Zdążyliśmy przed deszczem, ale widzę, że tam ktoś wypływa, widzicie? Wszyscy z parasolkami. No nieprzyjemne zwiedzanie w taki sposób. Są już nasze kawy, ja mam kawę z jajkiem, czyli taki mogiel z kawą. Marika ma zwykłe cappuccino, ale zobaczcie, no deszcz nam nie odpuszcza dzisiaj. Dzisiaj barowa pogoda. No chciałeś na to piwo iść, No to idziemy od razu, od południa. A jeszcze co? Pierwszy raz dostaliśmy taką kawę, nie wiem czy zwróciliście uwagę, w takiej miseczce i tu jest wrzątek, także to jest wszystko gorące i tak się zastanawialiśmy, to chyba po to, żeby to jajko po prostu nie zastygło. Tak, bo jak się później dłużej czeka, to tu się robi jakaś taka skorupa, jak ta kawa ostyga. Także spoko. No to relaks. Chwila, no nie ma wyjścia. Deszcz nie odpuszcza, pada coraz mocniej. Pan z tej kawiarni przyszedł, przykrył poduszki, nasze plecaki też pod spód wsadził, żeby nie zmokły, bo tutaj z jednej strony, jak widzicie, zacina i z drugiej one już są mokre trochę te plecaki. 2 godziny nam padało, więc zaczynamy się zbierać. Przestało, no już nie pada z 15 minut, ale my już tutaj, ja nawet w kasku jestem i co, znowu zaczyna padać, kurczę. No ale nic, wybraliśmy hotel, także czas jechać. Tak, Mamy do niego, nie wiem, z 3 minuty chyba, nie? 400 metrów było. No, no to chwila i zobaczymy, najwyżej zostawimy. A tam biała, znaczy niebieskie niebo, tutaj znowu szare. No zobaczymy, może Tak, przejściówka taka, je- końcówka. Jedźmy do hotelu, bo i tak musimy gdzieś zostać. Podjechaliśmy pod jakiś hotel, ja idę zobaczyć pokój, ale w butach nie można. Pani ma tutaj klapki przygotowane dla gości, więc pani daje takie klapki. O, i w takich klapkach można iść. 250 000, czyli 30 zł za coś takiego. Łóżko, Mari, stolik, wiatrak, klima, kurcz. Nie jest jakiś duży pokój, ale my na jedną nockę potrzebujemy, nie będziemy się tutaj rozkładać. Łazienka też, spoko, ciepła woda jest, także Elegancko. lecimy teraz szybko, Tak. póki nie pada. Przepakowaliśmy się szybko w jeden plecak i lecimy już na te łódki. Mamy nadzieję, że jeszcze nas puszczą, bo już jest trochę późno. A pani tutaj się, pani jeszcze robi, patrzcie,
flaczki będą, tu jakieś zioła już pani przygotowała, także będzie pani coś tutaj grillować albo gotować, bo tutaj garna zupę stoi. Jesteśmy też głodni, więc zamawiamy sobie szybko bułki na wynos i zjemy gdzieś po drodze albo już tam na miejscu. Zaraz wejdę tam do kuchni, zobaczę jak pan szykuje te kanapki. Zamówiliśmy dwie, ja mam z wołowiną i pasztetem, a Mari ma jakieś warzywne. Jedna z gorszych bułek jakie jedliśmy w Wietnamie. Mari kończy swoją kanapkę, wsiadamy, jedziemy, bo mamy z jakieś 17 minut. I wanna wander out of the valley where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me. Wjeżdżamy na parking szlabany, widać, że to będzie jakieś monitorowane miejsce, zaraz się dowiemy ile to kosztuje. Wszystko monitorowane, pan nam tutaj zaraz wystawi bilet. How much? Free. O proszę bardzo, za darmo, pięknie. Nasza maszyna zaparkowana, idziemy teraz kupić bilet. Zobaczymy, bo jest dosyć późno, czy nam pozwolą zrobić tą wycieczkę, którą chcieliśmy. A tą co chcieliśmy ponad 3 godziny, jest po 15, a oni tutaj chcą wracać jak już jest ciemno, to oni muszą być wszyscy jakby z powrotem. Ale idziemy, zapytamy. Ja to myślałem, że to będzie jakieś miejsce, że się gdzieś będzie wsiadać przy jakiejś skale do łódki, a tu jest wszystko odwalone. Są kawiarnie, restauracje, jakieś rzeczy można sobie kupić, można coś zjeść. Kurczę, no taki cały kompleks zrobiony. Macie 3 opcje. 1, 2, 3. Pani mówi, że to jest trójka, 3,5 godziny minimum, więc byśmy wrócili jak będzie ciemno, więc stawiamy dzisiaj na 3. Mari już zapłaciła za bilety i idziemy zaraz na łódkę. To jest miejsce, gdzie kupowaliśmy bilet, ale zobaczcie, tutaj jest kawiarnia, można coś zjeść, jakaś kanapka tam nawet jest. No jestem w lekkim takim szoku, bo ja miałem w głowie, że to będzie same dzikość, tutaj nic nie będzie. No, że a- ten skuter będzie gdzieś na polu zaparkowany z boku, a tu po prostu cały kompleks z tego zrobiony. O! Tak. Nawet wejście jak do metra, patrz. No, dobrze zorganizowane, mapka i też nie musieliśmy się od razu zdecydować, którą chcemy wycieczkę, tylko dopiero już tam przy zejściu. I mi się wydaje, że to jest w ogóle po tamtej stronie ulicy, więc w ogóle tunel jest zrobiony na tamtą stronę. No masakra. My teraz przechodzimy pod ulicą, tak jak wam mówiłem. Świetnie. Muzyczka Bomb Station gra. w prawo. Super. I tak jak wam mówiłem, my tam wchodziliśmy, bilet kupowaliśmy, schodziliśmy na dół, przeszliśmy tą całą drogę i tutaj wyjście. No świetnie to rozwiązane. A skuter też tam stoi po drugiej. Skuter tam, tak. No ładnie, ładnie. I tak to wygląda. Wsiada się na łódkę i się płynie. I tu są właśnie 3 trasy i my pewnie będziemy musieli poczekać na kogoś, bo te łódki, jak widzicie, są 4-osobowe, więc kogoś nas dokoptują. I tutaj będą sprawdzać nam bilet i nie wiem, czy będziemy musieli od razu wybrać. Chyba nie, dopiero gdzieś tam dalej wybierzemy sobie trasę. Zwróćcie uwagę, jaki tutaj jest system. Każda z pań, panów nie widzę, nie, jest też jeden pan, ma swoją łódkę i oni kończą jeden kurs, tam płyną daleko, wiadomo, jakieś kółko robią 2-3 godziny, przypływają z tamtej strony z powrotem i te łódki powoli się tutaj przesuwają, znowu w kolejkę stają i znowu będą płynąć, więc my na którąś łódkę teraz wsiądziemy. Jesteśmy już na naszej łódce, są 2 kobietki z nami, płyniemy, lokalne. Słońce nam wyszło, to Tak, też pięknie. superancko. W razie deszczu są przygotowane parasole. Zwróćcie uwagę, ile tych łódek tutaj stoi, mnóstwo. Nawet nie widać teraz, gdzie one się kończą. A jakby komuś coś to mówiło, no to taki mamy dzisiaj plan. A, tutaj widać, że będziemy gdzieś szli. Marcin się wziął za wiosłowanie, mówi, pomoże pani. A, nudno się zrobiło, jedziemy, płyniemy, nic się nie dzieje. A tak szybciej dopłyniemy do jakiejś atrakcji. Dopływamy do jakiegoś pierwszego miejsca i tutaj jest jakaś świątynia, więc idziemy do środka zobaczyć. Ten jest dobry, ten cały czas tutaj nurkuje. I jesteśmy, tak się nazywa ta świątynia. A, no dobra, no to tutaj macie nazwę. O, tak wygląda ta świątynia z zewnątrz. Tutaj, Mari, co to są, czaple? Czapla na żółwiach? Coś takiego. Ale zwróćcie uwagę na te napisy, to nie są wietnamskie napisy. Jesteśmy już w środku i tak to wygląda. Patrzcie, tutaj też są chińskie napisy. Piękny żelandor. Żelandor to pewnie nie jest z tamtych czasów. Mari, pytanie do Ciebie, kiedy powstała ta świątynia? Oj, nie wiem, w W XIX? X wieku.
Dobrze powiedziałam, w 900 roku. 980 wydaje mi się któryś, jak gdzieś wyczytałam. Dobra jesteś. Tak na moje oko, to ta świątynia też jest po remoncie. Patrzcie, te deski wyglądają na nowe. Tutaj, no te są jeszcze trochę starsze, ale tamte, patrzcie tam, te widać, że są zachowane. Nie wiem, czy to są oryginalne, czy ona też była jakaś w trakcie przebudowywana, czy drewno może aż tyle lat wytrzymać. Możliwe, ale ten dach to na pewno jest nowy. Ja myślałem, że to jakaś buddyjska, a może i jest buddyjska, tylko oni nie wyglądają na Buddę, tylko na jakichś kapłanów. I jak my mało rozumiemy taką religię, inną religię, dla nas to jest po prostu jakaś świątynia, wchodzimy zobaczyć i tyle. A ludzie tutaj przychodzą, modlą się, tak jak u nas przychodzi się do kościoła. Marii, wyczytałem teraz, że ta świątynia była świątynią meldunku kiedyś. Wiesz, co to znaczy? Nie. Meldunek nam się kojarzy z czym, że się meldujemy, a tu było meldowanie się duchowe, czyli jak ktoś się narodził, to przyjeżdżał tutaj i meldował się duchowo, tak? Jestem gotowy, jestem otwarty na tą religię, takie podpisanie pakt z tą religią. O, to ciekawe. No. Można by to porównać do takiego chrztu u nas w kościele w Polsce. Też mi się tak z tym Tak. skojarzyło. To też jest taki pakt z kościołem, tak? Ale tutaj piękne miejsce sobie na to wybrali, naprawdę. A jesteśmy na zewnątrz i też są tutaj takie budynki. To wygląda jak trochę jakieś ołtarze. Wierni przynoszą datki i widać, że tutaj te drzwi, no to też stare są. Wróciliśmy do przystani, pani już nam macha tutaj, że jesteśmy tutaj, bo tak się trochę nie zgubiliśmy, ale szukaliśmy, gdzie nasza łódka. W tym miejscu jest ta świątynia, a my wpływamy do jaskini. Widzisz, Marii, ten napis? No, Widzisz ten napis? 1000? Patrzcie, 1000 metrów. Jaskinia długa na 1000 metrów. No dobra, super. Dostaliśmy też takie wachlarze. Marika ma różowy, ja mam zielony, a to po to, że podobno w jaskini jest gorąco i można sobie wachlować. Patrzcie, 1000 metrów. Na głowę trzeba uważać w niektórych miejscach, tak jak ja tutaj, o teraz muszę się schylić, bo bym dostał. Ale zobaczcie, jaka to jest jaskinia. Jak tutaj jest mało miejsca, no to przecież ma metry wysokości. Maksymalnie. Kilka dobrych minut będziemy płynąć przez tą jaskinię, bo tutaj ruch powoli. Pani to chyba specjalnie tak pływa tam, gdzie ja muszę się chować najbardziej. Rzeczywiście jest gorąco. ale błyszczy. Teraz też się musimy chować i to dość mocno. Jest. Kolejna. Super jest ta jaskinia, kurczę. Ale widać, patrz, tu stalagnity, widzisz, poobcinane. To musiało być tutaj pewnie do samej wody, tak, żeby można było przepłynąć. Tutaj kapią, widać, że cały czas ścieka woda i to dosyć mocno. One się powiększają. Kiedyś słyszeliśmy, że 1 centymetr na 10 lat. Pani każe nam teraz chować głowę, Marika, bo tutaj akurat woda leci. O, ja się muszę... To jaja niezłe tutaj. Tutaj jakie kolosy. Przepięknie, no formacje takie natura zrobiła w tym miejscu. Wygląda na to, że teraz jesteśmy w takim najwyższym punkcie tutaj. O, nie wiem, z 5-6 metrów jest. Też ładnie się zrobiło, nie wiem czy poczułeś. Tak, chłodniej, zdecydowanie. Widać jakiś kawałek prosto, bo tam ze 3 łódki przed nami dojrzałem. To jaki kształt ma, jak wory. Te jakie konkretne tutaj zwisają. Wow, ale patrz, nawet nie widać teraz tego. Głęboka musi być. Ale ekstra. I znowu tutaj wąsko, czyli nisko. Jak widzieliście, dzisiaj sporo padało, więc ta woda musi gdzieś tutaj ściekać. I z góry przecieka przez te wszystkie skały. No i nieźle tutaj kapie. Zobaczcie, ile tej wody leci. Tutaj też natura zrobiła sobie jakieś formacje. To teraz wygląda jak jakieś wiszące skóry, takie, które się suszą. Patrzcie, jaki kolor tego. Rudy, brązowy, no przeróżne. Jeszcze takie światło się odbija od nich. Ale to przepięknie wygląda. Wow. Patrzcie. Kurde. Trzeba mijać to. Ale wielkie, kurde. To wszystko powstało przez kapiącą się wodę. Patrzcie jakie. Pani tutaj na mnie krzyczy. Mało brakowało. Widzę światło, to znaczy, że zaraz będziemy wypływać i będzie to 1000 metr na tej trasie. Znowu musimy się schylać. I wypływamy, patrzcie, ale zielono, jakby inny krajobraz. O, jak ktoś ma klaustrofobię, dobrze mówię, Marii? Jak No. ktoś nazywa, no to nie polecamy tej jaskini. Dookoła takich gór pływamy i ja podejrzewam, że tutaj nie da się wejść jakby inną drogą, bo tu wszędzie są góry, trzeba tą jaskinią wpłynąć,
No i pewnie gdzieś tam dalej też wypłyniemy jakąś jaskinią. Tak bym obstawiał. Ja już to rozkminiłem. My wpływaliśmy gdzieś z tamtej strony, tam. I tam, pod tymi skałami wszystkimi płynęliśmy. Tu, patrzcie, jakie to jest wielkie. No i wypłynęliśmy tutaj z drugiej strony, do środka. No nieźle. Ci panowie wyglądają na jakichś pracowników w tym miejscu. I tak jak myślałem, to ten teren wygląda na taki zamknięty i widziałem, że łódka popłynęła tam, do środka, więc pewnie wpływamy w następną jaskinię. I co? I będzie, już widzę oświetlenie, kolejna jaskinia. Ta, tym razem krótsza, 400. No już wiemy, że tamta była najdłuższa, 1000, więc już takiej 1000 metrów nie będzie, a ta ma 400. No i ta jest w ogóle jakby jakiś tunel wykuty, jak pod metro. Symetryczny bardzo. Tu widać, że się coś niedawno oberwało, te kamienie leżą w wodzie, tutaj widać sporo ziemi. Tutaj w tej jaskini też konkretnie. Tutaj też widać, że to niedawno się obsypało. Tak bym obstawiał, patrzcie, stamtąd to wszystko poleciało. To wygląda jakby to było świeże. Tutaj tak samo nieźle, to widać, że to się obrywa powoli gdzieś tam od góry i ta jaskinia się powiększa. Może nie na naszych oczach, ale widzimy te osuwiska. Więc można powiedzieć, że na naszych oczach. I wypływamy, koniec, 400 metrów za nami. I co? Przepiękne te widoki. Kurczę, nawet nie wiem, gdzie teraz jesteśmy. Jakbym miał określić, w którą stronę z powrotem do tego punktu, no to nie wiem, bo już tak się pokręciliśmy w tych jaskiniach. Dopływamy do kolejnego miejsca, gdzie będziemy wychodzić na ląd. Mało brakowało, abym wylądował w wodzie, mi łódka odjechała spod nóg. No, ledwie. W takim razie idziemy i tutaj też ponoć jakaś świątynia będzie na końcu. A pani popłynęła tam dalej i gdzieś nas odbierze na końcu. Mari testuje, jak to kiedyś działało. W sumie nadal tak noszą. Trudne to, w sensie, bo to nie jest przyczepione do niczego, tylko jest zawieszone, a jeszcze tutaj glina taka, ale jest. No, jak ma się trochę kilo, to na pewno nie jest to łatwe. Teraz trzeba to jakoś ściągnąć. Myślę, że jak pójdziesz tam i postawisz po prostu tam, gdzie to ma stać, to będzie wtedy dobrze, żeby ci to nie pozjeżdżało. Ale tu się, no właśnie, gibocze. Łatwe to nie jest na pewno. O, jest, dobra. Superancko. Jesteś w połowie Wietnamką. A gdzie ten kij był teraz? A tutaj. Tu jest jeszcze taka chata. Mi się wydaje, że to po prostu jest jakaś imitacja domu, jak te domy kiedyś wyglądały. I te ściany tutaj, to wszędzie jest glina, zobaczcie. Tutaj jest akurat sucha. Tutaj na podłodze też glina sucha. No tak to kiedyś pewnie wyglądało. No tutaj woda leci, to ta glina się rozpuszcza, w sensie miękka się robi i można się poślizgać. A tutaj myślałem, że sypialnia. No ale pewnie tu był jakiś pokój sypialniany. Przeszliśmy całą tą drogę. Całą tą drogę brzmi jakby to było daleko. Kawałek to jest. Tutaj już widać, że te łódki parkują. No i gdzieś tutaj musi być świątynia w tamtych krzakach. W takim miejscu stoi maszyna, gdzie można sobie kupić coś do picia. No rewelka, a tutaj już jest ta świątynia. Kolejna świątynia, jesteśmy w środku. To wygląda trochę podobnie. Też takie symbole złota, jakiegoś smoka. Tam To widać. jest lotus. Te Który klosze. Tak, o właśnie, no. Teraz tego nie widać za bardzo, ale tak, widać liście dookoła, jakby lotusa. Ta świątynia mi się kojarzy z tą w Hanoi, tam gdzie byliśmy w tej bibliotece, uniwersytet, to nazywają tak i tak. I właśnie podobnie to wszystko wyglądało. Widać, że te rzeźby na tych deskach, no to one mają swoje lata niektóre drzwi widać i deski są odnowione, ale niektóre to widać, że są jakieś stare. I podobnie jak w Tajlandii, patrzcie, na ołtarzu zostawia się dary, jedzenie, picie, no pewnie ktoś to później zabiera i zjada. Tutaj kolejne posągi, ale fajnie by było posłuchać chociaż trochę o historii takiej głębszej, nie? No szkoda, że też nasza pani przewodnik nie mówi. Jedynie dziewczyny, które są to z nami na łódce, coś tam tłumaczą, że teraz jakaś świątynia, ale to takie wiecie, kilka tylko słówek. Tak po łebkach, no. No, a fajnie by było właśnie wiedzieć, co tutaj było, jak to powstało. Przecież to takie ogromne belki, tutaj wszystko na Tak. tym jeziorze, w ogóle w górach ukryte. Weź to No. przywieź, zrób, tak. Patrzcie, no tutaj może lepiej będzie widać ten żelandol z tego lotusa, przybliżę wam, patrzcie, widzicie? Jak kwiat wygląda. Tu jest taki budynek wybetonowany, wymurowany, cegła i to wygląda jak jakiś piec i właśnie do tego służy, że ludzie tutaj przychodzą i palą zazwyczaj jakieś pieniądze albo coś takiego, co składają w ofierze i to jest na szczęście. Teraz szukamy naszą łódkę, ja jeszcze nie widzę. Gdzieś pani może tam wcześniej zaparkowała. W tych kapeluszach z takiej dalszej odległości to wszystkie panie wyglądają podobnie. Trzeba patrzeć po numerach, bo każda ma numer łódka. O, już A macha. jest, pani na samym końcu macha nam. Siadamy na łódkę, właśnie nam dziewczyna opowiada, też miejscowa, że ona już tutaj była wcześniej, ale że tyle padało, że nic nie widziała, to jeszcze raz przyszła. I płyniemy dalej, już mamy 2 jaskinie i 2 świątynie za sobą. Widać, że w tym miejscu spotykają się różne drogi, bo my płyniemy prosto, a stamtąd
płyną ludzie, którzy... A nie, to my też stamtąd płynęliśmy? Nie, to już się zgubiłem. Mi się wydaje, że to są ludzie, bo my płynęliśmy z innej strony, że to są ludzie, którzy płyną inną drogą w ogóle, 1 albo 2. Wypływamy i takie skały. Kurczę, to trochę przypomina Tajlandię, ale jednak jest inaczej. Pani chcą zdjęcie z nami, my stoimy tutaj, żeby było widać. Pani powiedziała, że to bardzo dobry widok jest, więc będzie zaraz fota. Tam daleko widać, że też pływają inni, też inną drogą. Wpływamy w jakiś wąski teren, ale nie, myślałem, że to będzie już jaskinia. Widzę, że tam dalej będziemy płynąć tak spokojnie. Tu jest jakaś jaskinia, ale my tam nie płyniemy, my płyniemy tutaj. Była jaskinia 1000 metrów, była jaskinia 400 metrów, a ta ma 150, czyli wychodzi na to, że to jest najkrótsza jaskinia, jaką dzisiaj będziemy płynąć, bo to jest trzecia i wydaje mi się, że ostatnia. I tutaj też trzeba będzie uważać na głowę. Fajne są te lampy, kurczę, wy widzicie tylko światło, ale to są fajne takie klosze, trochę jakby papierowe były, jak są takie chińskie, jak wiecie o czym mówię. Czasami są takie chińskie czerwone, no to one są tutaj białe w jakieś kwiatki, fajnie to wygląda. Przed wypłynięciem jeszcze takie formacje, a jak już widzicie z przodu opuszczamy. Bardzo szybko przepłynęliśmy tą. I to jest trzecia świątynia, którą odwiedzamy i zobaczcie, tutaj jest taki budynek na środku. Popularne miejsce. Jak jest ulotka, jest ta trasa narysowana, no to jest właśnie z tym budynkiem. Niestety tą świątynię możemy zobaczyć tylko z zewnątrz, jest zamknięta. Sesja zdjęciowa była, akurat wszystkie łódki odpłynęły, pani przypłynęła tylko z nami. Te 2 dziewczyny zostawiliśmy tam na brzegu, wracamy teraz po nie. Ale teraz spokojnie się zrobiło. No, one były też wcześniej, także fajnie jest to rozwiązane, że pani z nimi popłynęła trochę wcześniej. O, pani kółeczko z nami robi. I właśnie wróciła nas, powiedziała, że możemy tam sobie zrobić zdjęcia i później my sami, także nie musimy się tutaj wymieniać na łódce, przyciskać. Jak tak patrzycie na te górki i mielibyście sobie teraz przypomnieć, jaki film tutaj był kręcony, no dam wam 3 sekundy. 3, 2, 1. King Kong tutaj był kręcony. W 2016 zdjęcia powstawały, a w 2017 był film. Ale nasza pani ma oko, to są kozy. Tam one się teraz poszły, trochę się ruszają, widzicie? 3 kozy były, ale patrzcie, gdzie my jesteśmy. A pani je tam dojrzała. Wygląda na to, że my dopływamy już do końca. Za tą tutaj wysepką tam kawałek dalej startowaliśmy. Płynęliśmy 2,5 godziny, jesteśmy już powiedzmy, że na zewnątrz. Tu jeszcze jest miejsce dla influencerów, można sobie zdjęcie zrobić. Ale to nie dla nas, O, to nie influencerka, patrz. Z mokrą dupą, jakie to zdjęcia będą. Jesteśmy znowu pod drogą, czyli tutaj gdzie szliśmy. Muzyczka gra. Fajnie, fajnie to zrobione. Wróciliśmy już do naszej maszyny, wsiadamy i wracamy do miasta. Zrobiło się dosyć późno, 18:40. Gdzieś tak. No, zachód słońca, kolorki za tobą się zrobiły. Tak, Także jeszcze widzieliśmy kolorki jak jechaliśmy. No jest jeszcze trochę. Tankujemy jeszcze wachę do naszego skutera. Musimy podjąć decyzję, czy zostajemy, czy nie. Na razie weźmiemy tylko trochę, żeby nam starczyło. Bo jak zostajemy jeszcze jutro, no to przyjedziemy, zatankujemy sobie do pełna. To ile tam wziąłeś? A 1,5 litra prawie. Niecałe. Litr paliwa kosztuje 2,96. Zauważyliśmy w Wietnamie, że tutaj jak sprawdzam sobie cenę, na przykład ile ropa kosztuje, no to tutaj na stacjach spadają, a w Europie nie spadają, bo jakieś kontrakty, bo jakieś różne rzeczy. A tutaj, jak przyjechaliśmy, było drogo, a teraz cały czas w dół. Ropa spada, ceny też spadają. My płaciliśmy na początku około 25 000, Tak. było 24 z kawałkiem, a teraz zobaczcie, 20 000, niecałe 21 000. Zatrzymaliśmy się jeszcze po drodze u pani, tu ostatnio braliśmy u pani boczek, ale dzisiaj nie ma, Marcin, niestety. No niestety, muszę się obejść smakiem dzisiaj, nie będzie boczku. Może w jakimś innym miejscu jeszcze w mieście, choć nie widziałam. Już nie widziałem. No coś innego zjemy. Na co masz ochotę? Muszę pomyśleć. Byłem gotowy na to dzisiaj teraz, ale tak muszę się zastanowić. Myślałam, że powiesz indyjskie. No tak i nie, tak.
A tak pół na pół dzisiaj. Ja już też mam po tych 2 razach na Wystarczy. coś innego teraz ochotę. Jedziemy dalej. 20 minut i jesteśmy w mieście, robimy jeszcze jakieś szybkie zakupy i jedziemy do hotelu się wykąpać, bo te kamizelki tak waliły, bo tutaj wiecie, jak pada deszcz, coś tam te kamizelki nasiąkną, później wysychają i to wszystko wali. A ty, Mari? Ze mną nie jest tak źle, ale też no śmierdzę. Także no, pranie, Mariusz się wykąpała, więc ja też idę się kąpać. My odpicowani, pachnący, idziemy teraz w miacho. Przyszliśmy sobie do knajpy na kolację, zamówiliśmy już jedną pizzę, sprawdzimy jak w smaku, bo to wiadomo, różnie te pizze robią w Azji. I, no właśnie, patrzcie na to, jaka cena. Taka szklaneczka z złotego trunku, patrzcie, kosztuje tylko 7 000, czyli złotówkę. Słuszna cena? Złotówka, bardzo dobra cena. A zobaczcie, pan nam tutaj robi już pizzę, a pizzę robią w takim piecu. Piecu się pali, widzicie, także to nie jakiś piekarnik, więc ta pizza no powinna być dobra. Zobaczymy jeszcze jakie składniki będą. Pan powiedział, że nasza pizza już w piecu. Ale tam wrze. Lekka aferka z pizzą, bo pan nam przyniósł pizzę, jakiej nie zamówiliśmy i my myśleliśmy, że my takiej nie zamawialiśmy pizzę, bo on nam przyniósł taką szynkę z puchy dał, a my mówimy, że my zamawialiśmy z salami. A pan mówi, że tak, to salami. Ja tam podszedłem do niego, patrzę, on ma salami, leży normalnie, on nam dał jakąś taką szynkę. No. Przyszedł taki lekko wkurzony, mówi, dobra, zmienię wam to. Ja jeszcze otwieram tą kartę, mówię, no ale zaraz, jeszcze miała być cebula. Też cebuli nie ma. Także On mówi, trochę pomylił się tak, pan. on mówi, nie ma cebuli, nie ma już czerwonej cebuli. Ja mówię, no to daj zwykłą cebulę. Ale tak, nie miał składników, powiedzmy, to powinien powiedzieć na przykład, wybierzcie sobie inną pizzę, bo nie No. mam składników. A on zrobił pizzę jakąś taką, jaką my nie chcieliśmy. No i rzucił po prostu i tak, jeszcze chamsko. Nie, a czekaliśmy, kurczę, na dwa Pół razy godziny, albo lepiej. pytaliśmy, bo mówimy, kurczę, widzimy, że ludzie już dostają jedzenie, a my nadal czekamy. Jest i nasza pizza. Tak wygląda dobrze. Zaraz sprawdzimy jak w smaku. Po takiej aferce to najważniejszy teraz smak. O, dobrze się trzyma. Chyba i ser się ciągnie. To chyba dobrze. O, kolega nam przyniósł oliwę jeszcze. Thank you. Idę teraz do kibelka w tej restauracji. Patrzcie, no elegancko to wygląda. Wszystko tutaj ręcznie myją. Superancko. Tam widziałem jest kuchnia, także super, a tutaj są kibelki. No, taki rodzinny biznes. Taki sprzęt już widywaliśmy w Hanoi, w sensie w Wietnamie. Patrzcie, to jest lodówka. Tutaj są beczki, pewnie ze 3 beczki. Tą ostatnią się podłącza i po prostu tutaj się kranikiem kręci i piwo leci. Wiecie o co chodzi? Nie ma takiego systemu, że się beczkę podłącza i ona leci, wtedy jest schłodzone, tylko trzeba ją najpierw schłodzić. Wygląda na to, że tą naszą pizzę, której my nie zjedliśmy, kto inny ją zje. O! Ale koleżanko, tam jest gorąco, musisz uważać. Cały czas walczy z tym piecem. O! Uważaj, bo patrz, coś znalazła. Ale numer. Jest i myszka. Jest też szczurek taki wielki, ale on taki jest czujny, tylko ja się odwracam, on od razu ucieka. Ale to jest też szczur, tylko po prostu mały pomocnik. Jest i samiec, patrzcie, przyszedł i mąkę wyjada. Ten to konkretny, ogon ma jak świnia. Naprawdę. Trochę się czaił, trochę się bał, ale teraz dobrze sobie tutaj radzi. Ratatuj? Ale żeby samą mąkę wcinać? No czemu nie? W sumie oni, wiesz, oni tam przegryzają czasami jakieś wory czy coś w jakichś magazynach i później zżerają te rzeczy. Ale zajada szybko, żeby go tu nikt nie pogonił. Myszka gdzieś tam siedzi, schowana, a on teraz tutaj grasuje. Konkretny mi się wydaje, że jak na szczura to spory. Jest lekko po godzinie 11 i zobaczcie jaki jest tutaj spokój. Jakiś tam bus gra, coś tam, te knajpy już się w większości pozamykały i cisza. Fajnie, w sensie dla każdego coś, bo jak ktoś chce coś znaleźć, to znajdzie, ale dla większości ludzi, jak chcą spokoju, to znajdą spokój, także superancko. Kręcimy się po tych ulicach i tutaj jest, pootwierane są takie budy jeszcze. My szukamy coś do jedzenia, my tylko pizzę dzisiaj zjedliśmy, więc jeszcze byśmy coś wszamali. Ja podejrzewam, że Mari to by jakiegoś gofra wciągnęła, ale ja słodkiego nie chcę. Ja bym wolał coś normalnego, może jakaś buła. Ale dobra, idziemy jeszcze razem, bo wiemy co tutaj w tych takich budkach jest, więc może coś innego jeszcze się uda znaleźć, ale o tej godzinie w tym mieście to raczej słabo. Kręcimy się po mieście i Mari jeszcze dorwała takiego kocura. Kotka? Kotka, tak wygląda na kotkę. Ale ta kotka młoda, a ma już siwe włosy. Widzicie? Jakaś zestresowana musi być. Mari dzisiaj pije iced tea, mrożoną herbatę taką z kolą i poprosiliśmy panią, w ogóle pani załatwiła worek lodu i taki kubek, w sensie pani. No tutaj pani sprzedaje jakieś tam wafle, to nie jest tak, że jakaś pani z boku i to kosztuje tylko 70 groszy u pani. Więc robię taką iced tea, Maricę z kolą. Marokańczyk nas zaciągnął do klubu, więc zostajemy, pogramy trochę w tenisa.
Dostaliśmy takie karteczki na darmowego drinka w tym barze, ale jak my przyszliśmy tutaj, nikogo dosłownie nie było, impreza się rozkręciła, patrzcie ile ludzi. I to sami młodzi ludzie, podejrzewam, że sporo ludzi z hosteli jest. Tam był nasz klub, ta miejscowość się nazywa Ninh Binh. Dużo ludzi tutaj przyjeżdża, ale zobaczcie tutaj, hostel, słyszeliśmy z tego, że hostel z barem, w ogóle ile ludzi, basen, jakiś bilard, no zobaczcie, mnóstwo ludzi, więc jak ktoś chce, to nawet w Ninh Binh, tak jak mówiliśmy, że ulica główna taka trochę spokojna, ale jak ktoś chce coś znaleźć, to znajdzie. A jakbyście szukali hostelu, no to tak się nazywa. Nie wiemy, jak wyglądają pokoje, nie znamy w ogóle recenzji, ale sprawdźcie sobie, jakbyście chcieli przyjechać tutaj i być w takim właśnie fajnym miejscu, gdzie są młodzi ludzie, jest basen i możecie się zrelaksować. Mari złożyła zamówienie na fryty. O, proszę bardzo, fryty właśnie tam, w tym worku. I zaraz kolega będzie smażył. Mari siedzi w tamtej knajpie, czeka na swoje zamówienie, a ja przyszedłem na drugą stronę ulicy do tutaj kobietek takich, no przemiłe panie, już zamawiałem tutaj raz, chyba ze 2 dni temu i dzisiaj zamawiam wieprzowinę. Pani mi zrobi taką kanapę z wieprzowiną i cebulą. No rewelacja, dobra, wracam do Mariki, na razie zostawię panie tutaj same. Mari zaszalała, patrzcie. Gofr, taki bąbelki. Z nutellą i z truskawkami. Ale wygląda super. Pani już mnie woła z drugiej strony ulicy. Dobra, moja była gotowa. Widzę, pani ma. Dobra. Dobra, idę z tej strony. No trzeba zapłacić najpierw. Tak wygląda moja buła z wołowiną. Gryza wziąłem. Powiem wam, że jest smaczna. A tak wyglądają Mariki frytki jeszcze do tego deseru. Matko boska. Ty się zmieścisz w tą sukienkę jutro? Nie wiem. Coś się stało. Widelca złamałaś. No dobra, to ja dam tą bułkę i będę podjadał ci twoje frytki jeszcze, okej, mogę? To już wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku i jeszcze jedno takie zdanie na temat tego Ninh Binh. Rewelacja, jak będziecie w okolicach Hanoi, to wpadajcie, warto tutaj przyjechać, warto zrobić te trasy. My zrobiliśmy tylko jedno. Można jeździć sobie dookoła skuterem, piękne tereny, punkty widokowe, ale tych tras tutaj, no nie chcę wymyślać, ale jak jest 6, 7, 8 nawet, więc możecie sobie wybierać i jeździć z różnych miejsc, wypływać, także super sprawa. My jakbyśmy byli, to na pewno byśmy jeszcze zaliczyli jakieś takie wypłynięcie właśnie w te jaskinie i podziwianie tej natury. A teraz już czas się pożegnać. Dzięki, że jesteście, dzięki, że komentujecie, lajkujecie i udostępniacie nasze filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!